Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was na kanale Leszplay i zapraszam na kolejny odcinek z serii Manor Lords. W tym odcinku na pewno musimy się skupić na tym, żeby pomóc naszym wioskom wyjść z klęski głodu, bo ta niestety spotkała oba nasze miasta, więc musimy zareagować, żebyśmy tutaj nie potracili naszych rodzin, żeby oni nie poumierali z głodu. Dlatego w pierwszej kolejności musimy się tym zająć i jakiś plan naprawczy dla naszych osad, miast wprowadzić. W pierwszej kolejności na pewno chciałbym powiększyć dostępną przestrzeń mieszkalną, ale ta będzie tutaj przez powiększenie i dobudowanie sąsiadów do istniejących już parceli, czyli sobie zróbmy w pierwszej kolejności tam, gdzie mamy jakieś sady pobudowane, bo to też myślę pomoże tym mieszkaniom w szybszy sposób zebrać plony z tych jabłuszek, z tych warzyw. Dobra, to chyba mamy to wszystko. Jeszcze czekajcie, czy tutaj coś? Nie, tutaj było też nie, tutaj też nie. Dobra. Jeżeli będziemy mieli już tamte w pierwszej kolejności, to resztę sobie dobudujmy już tutaj w mieście, czy coś to nam... Tu mamy spichlerz, dobra. Zróbmy tutaj, tutaj. Tu mamy pojedyncze. Jeszcze można było tutaj to zrobić i też w centrum coś takiego. Dobra, myślę, że jak to wszystko nam się wybuduje, to będziemy mieli 10 przestrzeni mieszkalnych. Dobra, nawet jak jedna rodzinka teraz nie przyjdzie, to nic się nie dzieje, bo mamy 10 nieprzydzielonych, więc w międzyczasie jeszcze sobie sprawdzę tylko, gdzie wrzucić mógłbym te rodzinki. Poczekajcie, w pierwszej kolejności tu spichlerz jest cały. Do składu myślę, że jeszcze moglibyśmy jedną przydzielić tutaj i jedną tutaj. Dobra. Też mi się wydaje, że ja chyba ostatnio nie wybudowałem... Tu jest jakiś targ. Aha, dobra, to może uda się, że tutaj postawią nam przy rzece kilka tych straganów. I też gdzieś tutaj pomiędzy spróbujemy takie stragany postawić. Zobaczmy, czy na przykład tutaj coś by wyszło. Nie, tutaj się nie da. Gdzieś właśnie chciałbym w takim miejscu, no może tutaj za karczmą. Czekajcie. Nawet tak jakbyśmy to zrobili. O, to tutaj będzie aż nadto. To może tak. 14 straganów to bardzo dużo. To wolałbym może w tym miejscu. Ile tu mamy? 3 stragany. Dobra, zróbmy coś takiego. Tu będą 3 stragany. To chyba sprawdzałem, nie? Tutaj żaden, nie? Żadnego. Dobra, nic się nie dzieje. Jeszcze byśmy chcieli spróbować tutaj, w takim razie gdzieś przed karczmą. Dobra, też 3 stragany, nie? Czekajcie, spróbujemy tak. O, 4 stragany tutaj, dobra. I to już też pozwoli dobudować sobie gdzieś tu stragany pomiędzy, tak żeby zbudować sobie taki klimacik takiego centrum, gdzie niegdzie nasze sklepiki będą się zaopatrywać. Dobra, mamy 8 rodzin, które jeszcze mogą działać, więc tutaj dymarki są. Do młyna nie trzeba, chociaż jedna osoba już tam siedzi, ale okej. Jedna w gospodarstwie, jeszcze mamy maj, więc tu spokojnie z tym.
Tartak nie, bo on to przerabia wszystko tuzinami, więc desek mamy sporo. Garbarnia. Garbarnia chyba się z tego co pamiętam wyrabia ze skórą, ale w ogóle tej skóry nie mamy. No właśnie, jest ciężko z tą dziką zwierzyną. Weźmy na razie może w ten sposób. Okej. Chata leśnika. Chata leśnika niech zacznie teraz prężnie działać i niech mi tutaj zacznie obsadzać. Myślę, że te tereny tutaj i będziemy sobie iść po prostu sukcesywnie tutaj w dół naszego regionu. Chata drwala jest dwóch. Opał mamy na 7 miesięcy, więc tutaj spokojnie. Chata zbieraczy jest 4 prężnie działających. Ok, krzewów jest jeszcze dość. 2 do odkrywki, ok. No to my musimy zaraz chyba... A, wiem co było. Do kościoła, proszę bardzo. 2 rodzinki. Niech tutaj wszyscy modlą się o, o jakieś cudowne obrodzenie, uzupełnienie zapasów jedzenia. Dobra, to chyba mamy wszystko. Tutaj jeszcze jakiś obóz, ale on jest do usunięcia, no ale to spokojnie, z czasem sobie go usuniemy. Do tego gospodarstwa też chciałbym przypisać od razu 3 rodzinki i niech oni się tutaj martwią o te pola. Tutaj będzie teraz uprawa pszenicy, ale jeszcze nie w tym roku, tylko w następnym. Dobra, i na razie tak zostawmy sobie Świnoujście, mamy to mniej więcej ogarnięte, ale wrócę tutaj jeszcze do Świnoujścia, natomiast na ten moment no w Legnicy mamy bardzo podobny problem, czyli też tych zapasów jedzenia niestety nam nie wystarczyło i mamy ich na 0 miesięcy. Co prawda jeszcze to nie wpływa nam na aprobatę, natomiast jeżeli to się utrzyma dłużej, to będzie problem i nasze rodziny zaczną nas opuszczać, a tego byśmy bardzo nie chcieli. I taki plan naprawczy dla Legnicy już mam, a mianowicie tutaj wszystkie te pola, które stworzyliśmy ostatnio, ja sobie to zrobimy tak, sad jabłonowy. No myślę, że sad jabłonowy i na końcu tutaj sobie zrobimy warzywa. Dobra, i to już w zasadzie będzie nawet, no powinno wystarczyć, już jest tego naprawdę sporo. Natomiast mam jeszcze taki tutaj jeden pomysł. Jak to wygląda? Mamy 6 dostępnych parceli, więc gdzieś tutaj w międzyczasie sobie dobuduję tych sąsiadów, gdzie będzie taka możliwość. W pierwszej kolejności... Aha, tu się jeszcze buduje, więc tego nie mogę. To wszystko jest, dobra. Dobra, tu wszystko już mamy, więc więcej nie rozbuduję. Natomiast powinniśmy chyba zająć się naszymi owcami. I owce to nie tylko wełna, której zresztą i tak mamy sporo. 4 wełny i trochę... No, może nie tak sporo, ale tym też handlujemy, no stąd piękny wynik zamożności. I chciałbym chyba spróbować... No, w ogóle w tym odcinku też się dowiemy, czy złoże soli nam zniknie, pozostało jej 40. Czy faktycznie gdzieś to już będą wydobywać w nieskończoność. Natomiast na razie soli 479. Zamknijmy handel solą póki co. Zróbmy brak handlu. Przędzę niech wywożą. I niech wywożą nadal te dachówki. Chociaż wiecie co?
Dachówki też nie. Dachówki sobie zostawimy już te, które mamy, bo jest ich 115. Ja wiem, że oni tu jeszcze będą na bieżąco uzupełniać, ale jak zaczniemy już taką rozbudowę pod te nasze finalne miasta, to dużo tych dachówek pójdzie, więc zamknijmy na razie sobie handel dachówkami. Tutaj brak handlu i zostawmy sobie jedynie handel naszą przędzą. Przędzę myślę, że będziecie wywozić. Tutaj mamy spory zapas tej zamożności, więc nie ma tragedii. Możecie sobie handlować teraz tylko tym. Jak z piwem stoimy? 93 piwa, troszkę jęczmienia. Dobra, to jest ok. Czy tutaj do chaty zbieraczy sobie dorzucimy jedną osobę, do obozu myśliwych dorzucimy sobie jedną. W gospodarstwie mamy komplet, można powiedzieć. Tutaj też tych 5 rodzinek jest, więc oni sobie to wszystko ogarnią. Tu mamy aż 17 nieprzydzielonych rodzin. Także nasze społeczeństwo rośnie w oczach. Uzupełnimy sobie tam, gdzie możemy. Tartak też nie. 716 desek. To jest taki zapas, że na razie na najbliższy czas nam to wszystko wystarczy. Tu wszędzie jest. Do dużego spichlerza mamy. Do składu byśmy sobie dodali w takim razie, nawet niech będą te 2 rodzinki. Okej, to sobie zmniejszymy trochę tą podaż. Dobra, możliwe, że będzie im brakować miejsca na stragany, to gdzieś tutaj sobie spróbujemy też poszukać. Ale to, co chciałbym na pewno zrobić, to właśnie zająć się naszymi owcami i wykorzystać je nie tylko pod wełnę i produkcję przędzy, ale w takim razie jak mamy te 2 punkciki w Legnicy, to zrobimy sobie rozmnażanie owiec, to na pewno. I ten jeden zostawię, gdyby ktoś jednak chciał sobie zobaczyć jakiś punkcik w czymś tutaj, to napiszcie w komentarzu, ja sobie to sprawdzę i po prostu w jakimś odcinku wrzucimy punkt rozwoju pod Legnicę do tego miejsca, którego tam proponujecie w komentarzach. Natomiast mamy rozmnażanie owiec. Zrobimy sobie w takim razie jeszcze tutaj do faktorii i ściągnijmy sobie tutaj wszystkie rodzinki i ściągajmy owce. Chociaż teraz się zastanawiam, może te jagnięta by wystarczyło. Chociaż mając tyle, to jakbyśmy sobie przywieźli owce i byłoby ich ile w ogóle mamy miejsca? 40. No to do 40 myślę, że spokojnie powinniśmy sobie to uzupełnić, czyli zrobimy 40 owiec. Zróbmy 40, dobra, nawet jak będzie więcej, to nic się nie dzieje. A my w tym czasie postawmy jeszcze budynek. Warsztat kowalski jest tutaj. I postawmy sobie... O kurde, nie możemy masarni, ale dlaczego? Czy my potrzebujemy jakiś punkt przydzielić sobie tutaj? Nie, to nie. Czy to tylko wynika z braku... z braku tych narzędzi? W ogóle 9 kamieni zostało. Ale to wszystko poszło na naszą piękną twierdzę. Żeby to wybudować... No, ciekawe. Dobra, zorganizujmy w takim razie te narzędzia. Narzędzia możemy zorganizować chyba ze Świnoujścia, jak dobrze pamiętam. Czy my tutaj mamy coś? 4 narzędzia. Dobra, zróbmy... Aha, ale może byśmy w takim razie nie narzędzia, tylko na przykład jest 13 sztab, 23 rudy. Jakbyśmy sobie ściągnęli te sztaby żelaza. Jakbyśmy sobie ściągnęli sztaby żelaza, to tak naprawdę
to w ogóle powinniśmy nowego muła jeszcze sobie ściągnąć. Wyślij, co byśmy mogli im wysłać w zamian? A dobra, wyślijmy im dachówki, bo oni tych dachówek tam nie mają. A weźmy sobie z powrotem te sztaby żelaza. Dobra, i w takim razie poczekamy sobie, odpalmy sobie to w tym momencie. Nawet zróbmy to na przyspieszeniu. Jak sobie zorganizujemy już tutaj masarnię, to tak naprawdę będziemy mieli... Dobra, rodzina jest głodna w posiadłości w Świnoujściu. Zobaczymy, no tutaj mamy 207 osób populacji, tu mamy 324. Zobaczymy, czy ktoś z tego głodu niestety opuści tutaj nasze miasta, no ale spróbujemy tak zareagować, żeby to jeszcze tutaj uratować. No widzę, że w Legnicy jakieś minimalne zapasy są, są jakieś warzywa, są jakieś jagody, miód się co jakiś czas pojawia, więc może tutaj sobie z tym poradzą. Natomiast jak ściągniemy sobie te narzędzia, a w zasadzie nie narzędzia, tylko sztaby żelaza, zrobimy właśnie docelowo narzędzia, to postawimy sobie masarnię i z tej masarni spróbujemy, korzystając z naszych owiec, po prostu produkować mięso. One się powinny rozmnażać, więc zrobimy sobie jakieś drugie pastwisko też po prostu na powiększenie naszego stada. I jakoś może sobie to ogarniemy, bo wiecie, ten rok możemy przeżyć jakoś na tych minimalnych zapasach, natomiast najważniejsze, żebyśmy się z każdym kolejnym już odbili na tyle, żeby już więcej takich problemów tutaj z jedzeniem nie mieć. Dlatego przygotujmy sobie jeszcze tą parcelę. Tą w takim razie może zostawię, niech tak będzie na razie czekała na coś. A tu sobie zrobimy masarnię i tu sobie zrobimy tą masarnię. Na razie tutaj będzie przygotowana, jest dwójeczka, więc tu sobie wrzucimy. Są dwie rodzinki, więc ok. Zobaczymy. No może się to po prostu odbije. Tu też będziemy mieli pole pszenicy, więc od następnego roku zamieniamy naszą produkcję pszenicy z jednego pola na dwa. I będzie na zmianę 2 pola w pszenicy, 2 w ugorze, więc też to powinno poprawić produkcję chleba. Natomiast to wszystko działa niestety z takim opóźnieniem, bo to są plany na kolejny rok, na to, żebyśmy po prostu kolejny rok już mieli tutaj pożądaną nadwyżkę jedzenia. Z tym jęczmieniem to raczej tak zostanie na razie jak jest, bo też nie mamy tutaj zbyt dobrej żyzności. Jeśli chodzi o żyzność tego jęczmienia, to wszędzie jest na czerwono, więc no może tutaj coś pomyślimy. Ale tak naprawdę jest jeszcze tu. No to może w zasadzie tych ludzi do obrobienia mamy. Dobra, to wiecie co? Nie. Jak mamy tutaj żółty teren, ja myślałem, że mamy wszędzie czerwono. To jak jest coś, to sobie zróbmy w międzyczasie jeszcze to jedno pole uprawne i też sobie przesiądziemy się na taką produkcję. Ok, i też sobie zrobimy po prostu 1-2 niech będzie tej morgi i sobie zrobimy też 2 na 2. Dobra, w tym momencie tu jest jęczmień, tu będzie jęczmień. Dobra, czekajcie, bo fajnie by to było w takim razie robić razem, czyli tutaj sobie zróbmy jęczmień, tu będzie jęczmień, tu będzie ugór i tu dopiero będzie jęczmień, tak samo tutaj będzie jęczmień. Dobra. I tak sobie to robimy, w takim razie sobie dodajmy, w ogóle mając Świnoujście głód, czyli już oficjalnie przyszedł głód do Świnoujścia.
To sobie zróbmy w ten sposób. Zobaczmy, czy ściągnął już jakieś sztaby żelaza. Chyba jeszcze nie, dobra. Zobaczmy, czy tutaj nam się to zmniejsza. Czy zmniejsza się nam liczba ludzi. No cały czas tutaj, ale jest 38 parceli tak naprawdę, które dotknął głód. Patrzcie, już pięknie te drzewa wyglądają. No już w tym roku będą te zbiory, byleby dotrzymać do jesieni, czyli mamy jeszcze cały, no nie, czerwiec już się kończy, czyli jeszcze zostaje nam cały sierpień przebidować razem z tym, natomiast no, głód się już pojawił, -2 w aprobacie. Natomiast no to będzie, mam nadzieję, kluczowe teraz kluczowe zbiory w tym wrześniu. Zobaczymy, jak to wygląda tu. Mamy już posadzone te jabłonie, tutaj też, ale... Aha, no właśnie. I tak naprawdę to samo chciałem zrobić w Świnoujściu, ponieważ tutaj mamy dziką zwierzynę, to żeby spróbować uzupełniać też tutaj Anna leci, tak się śpieszy składownik, no niech lata, niech organizuje co można. Widzicie, co pojawia się jakaś żywność na rynku, od razu jest pobierana i kto może to je. Jeszcze nam daninę zwiększają, także im głębiej w las, tym trudniej będzie utrzymać te miasta. No czuję, że to jest wyzwanie, które tutaj, któremu trzeba stawić czoła. Na szczęście do Świnoujścia wprowadza się jeszcze kolejna rodzinka, więc jeszcze tak bardzo ten głód może im nie doskwiera, aczkolwiek no będzie coraz trudniej. Będzie coraz trudniej, ale spróbujmy w takim razie tutaj w Świnoujściu też postawić owczarnię. Natomiast przed tym sobie zrobimy tak, handel, faktoria. W ogóle tak tutaj patrzę na ten teren i wydaje mi się, że zrobimy sobie to właśnie w tym miejscu. I zróbmy tak, faktorię handlową postawimy sobie tutaj, blisko do składu, także będą sobie gdzieś tutaj organizować, a może tak, może do tej drogi się przyłączymy. Dobra, obok sobie postawimy faktorię do zwierząt. Dobra, a tu sobie zorganizujmy przestrzeń pod nasze owce. Niech to będzie owczarnia i owczarnię sobie zrobimy po prostu, jakbyśmy to sobie zorganizowali. Tutaj do tego sobie zrobimy może tak, po prostu jakoś, a nasze pastwisko w takim razie sobie możemy zrobić nawet wzdłuż tutaj tej drogi. Ok, na 40, o może jakoś tak. Na 40, na 45 owiec. Dobra, myślę, że będzie w porządku. Tutaj sobie będą chodzić, no jest ok. I to, co bym chciał jeszcze tutaj zrobić, to tak naprawdę tutaj sobie odbić troszkę tą drogą. Czekajcie. O, to za daleko. Dobra, zróbmy jedną po prostu tutaj do prosta, tak jak jest. Wykręcimy to troszkę, dobra. Tak jest ok. I tutaj sobie zrobimy taką ścineczkę. Dobra. Dobra, tak by było w porządku. Także to nam się ładnie przygotuje. Jak wygląda sytuacja? Dalej jest na zero. Jest, oj, śmierć głodowa. Pierwsze śmierci głodowe są. Widać, że niektórym tutaj bardzo to doskwiera.
No ale w zasadzie pierwszy raz widzę, jak coś takiego wygląda, więc też no, musieliśmy to przeżyć. Chociaż, no właśnie, chociaż może piwko macie, to coś nadrobicie, chociaż napić się możecie. Jak tam jest lipiec 22, za chwilkę zaczynamy zbiory, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie w ogóle to uzupełnić. Natomiast 206 osób, kurczę, już nie pamiętam, chyba spadło, chyba było więcej, nie wiem, 207, 208, no natomiast jak mam tutaj śmierć głodową, to chyba faktycznie, teraz zobaczymy, 206. Nie ma tak naprawdę pokazanych. Są te miejsca, a może to są miejsca, gdzie po prostu ci ludzie padli z głodu. No pojawiają się pierwsze krzyżyki w kościółku, więc to chyba te osoby, które nas tutaj opuściły. Do gospodarstwa dajmy sobie już tutaj rodzinki, bo za chwilkę zacznie. Aha, bo jeszcze cały sierpień. No tak, bo my byliśmy wtedy w czerwcu. Dobra, to jeszcze sierpień. Jeszcze miesiąc będziecie musieli tutaj poczekać. A zobaczmy jak Legnica, czy tutaj się coś poprawiło. W Legnicy dalej mamy na 0, natomiast tutaj nie, to cały czas pokazują nam w Świnoujściu tam śmierć głodową. Dobra, a jeśli chodzi o Legnicę, mamy dwie sztaby, więc tak naprawdę jakbyśmy sobie wzięli do kuźni jedną osobę, niech nam już przerobi to, co mamy w zasadzie. Patrząc na to, więcej nam nie trzeba, więc na razie sobie dajmy brak po prostu. Bo te dwie sztaby nam tu w zupełności... Aha, ale poczekajcie, bo czy my tutaj robiliśmy gdzieś... Kowalski... No właśnie. Zróbmy sobie w ten sposób. Mam nadzieję, że mi tutaj nie zwinął. Dobra, warsztat krawiecki to nie, warsztat kaletniczy to też nie. Łuczarski, no tutaj trochę tych części wykorzysta na te kusze, ale więcej nam w zasadzie nie trzeba. Ta zamożność nam się zmniejszyła, ale już mamy 26 owiec. Ciekawe, czy mamy jakieś... Nie, zobaczymy, czy gdzieś tutaj... Aha, 26 owiec. Jeszcze chyba żadne owce nam się tutaj nie rozmnożyły. Natomiast czy my jesteśmy już w stanie... Tej masarni nie, ale jak się pojawi pierwsze narzędzie, zobaczymy, czy to się uda. Dobra. Oni tutaj oczekują. Zobaczymy, czy ktoś będzie w ogóle w stanie mi przerobić tą sztabę na narzędzia. No, musimy czekać. Dobra, jest sierpień, jest połowa sierpnia. No, jest 333 osoby. Trzeba pogrzebać zmarłych. Popatrzcie, ktoś tu jednak z tego głodu już padł. Grabarz transportuje, czyli tutaj w naszej posiadłości umiera najwięcej tych ludzi. 199 osób, 198. No powiem wam, że dobrze, że już wrzesień się zbliża i to trochę wyhamujemy, bo
Ciężko by to było. W Świnoujściu by tutaj nie wytrzymało to nasze społeczeństwo. Nie przeżyliby tej zimy. Na pewno. Zobaczymy, czy będą w stanie sobie coś to ogarnąć. Tych narzędzi dalej nie ma. Coś tutaj transportuje. No mam nadzieję, że ktoś coś tutaj już zrobił związanego z naszym narzędziem. No dobra, czekamy dalej. Jest jedna sztaba, więc ktoś chyba pobrał tam jedną sztabę. No mam nadzieję, że to się za chwilkę pojawi. Dobra. Krzewy jagodowe też się już tutaj nam kończą. Dalej jest 199. Wrzućmy sobie jedną, a nie, bo będziemy za chwilkę robić żniwa, więc do gospodarstwa. No i cała nadzieja w tych polach, w tych jabłkach, które tutaj mamy, pszenica, mamy jęczmień, mamy pszenicę. Jęczmień co prawda w tym roku nam za wiele nie da, ale już od września mam nadzieję troszkę się to ruszy. W przeciwnym razie będziemy tutaj mieli ciężko. Młyn niech chodzi na bieżąco, bo zróbmy w takim razie to, żeby dać priorytet na najwyższy. W Legnicy też już mamy głód oficjalnie. Dobra, już zaczyna wpadać na aprobatę, ale to sobie wszystko wyciągniemy, bo jak tylko zaczniemy już uzupełniać zapasy, mamy różnorodność jedzenia, więc to wszystko nam się ładnie wyrobi, byleby no, nie stracić zbyt wielu osób, bo też no, na razie to nie wygląda najgorzej, ale gdzieś to może mieć wpływ na nasze oddziały, więc zobaczymy, jak to tutaj się wszystko ułoży. No, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, ale to właśnie jest tak. Trzeba zawczasu planować duże zapasy tego jedzenia. Rozwijając miasto tak intensywnie, to jednak cały czas te sady jabłonowe i sady warzywne, powiększać pola, to jest istota też powiększenia naszego miasta i tych rodzin, bo w przeciwnym razie niestety no będzie ciężko. Dobra, słuchajcie, mamy pierwsze zbiory, mamy wrzesień. Zaraz zobaczymy, jak to się ułoży. Patrzcie, ile było jabłek, jak szybko znika. Natomiast zobaczymy, no, pojawiają się jabłka. Pojawiają się tutaj żniwa. Szkoda, że zaczynacie od jęczmienia, ale to już trudno. Weźmy sobie te rodzinki tutaj. Dopiszmy jedną tutaj. Dopiszmy sobie jedną tutaj. Nie wiem, co to oni tutaj wymyślili, no ale dobra, już tak potrzebują tego jedzenia, że nawet w czerwcu już chyba sadzili tą pszenicę. Okej. Spróbujmy sobie w międzyczasie dać dwie rodzinki do handlarza zwierząt i tu sobie te owce też zacząć sprowadzać, chociaż może wiecie co, patrząc na zamożność, spróbujmy może jagnięta i niech to będzie na razie. Dobra, coś tutaj przypadkowo sobie wstrzymałem nagrywki, więc wracając do tematu, Legnica ma już 2 miesiące zapasów tej żywności, więc troszkę już jest lepiej. Jeśli chodzi o Świnoujście, tak, też mamy 2 miesiące, więc jest już jakaś nadzieja. Wszystko się to trzyma na jabłkach. Widzicie, te jabłka jednak potrafią naprawdę fajnie załadować te magazyny, te spichlerze, więc w porządku. Tutaj dojdzie nam pszenica, więc zaraz będziemy sobie przerabiać to
na mąkę i na chleby. Czekajcie, piec chlebowy to aż tyle tutaj nie musi być, 2 rodzinki wystarczą. No tutaj to nawet nie liczę, że coś zebrali, bo tutaj nie miało prawa nic tak naprawdę wyrosnąć. Dobra, tu sobie dajmy tak, tu sobie dajmy tak. Dobra. I nasze pola tutaj są przygotowane. Dobra, jest w porządku. Okej, dobra, pszenicy już jest. Jeszcze tylko, żeby to teraz wszystko zmucić. 2 miesiące zapasów, żebyśmy jeszcze się z opałem teraz nie przejechali. Więc do chaty trwala 3. rodzinka i obszar roboczy. Obszar roboczy to sobie zróbcie tutaj, myślę, że gdzieś w tych rejonach. A obóz drwali wy sobie pójdziecie tutaj. Dobra. 3 miesiące. Jak to już nie świeci na czerwono, to można powiedzieć troszkę kamień z serca, można trochę odetchnąć. Tyle co powiedziałem, no ale dobra. Są tak wygłodniali, że rozumiem, że muszą sobie tutaj odbić te straty, które były w zeszłych miesiącach. Legnica też jest na 2 miesiące do przodu. Natomiast gdzie warzywa? Czy te warzywa już się zaczynają? Dobra, mamy 2 narzędzia, więc zobaczmy, czy jesteśmy w stanie. Tak, jesteśmy w stanie i robimy sobie w takim razie zróbmy sobie tutaj masarnię, chociaż się jeszcze cały czas zastanawiam, czy nie lepiej ten większy, tą 3 parcele, żeby tu jednak, ale tu są i tak 2 rodziny. Tu mamy 2 rodziny, tu mamy też 2 rodziny. Sprowadza zwierzęta gospodarskie. Ale wiecie co, może faktycznie tu sobie zrobimy. To sobie zróbmy tą masarnię. I spróbujemy w takim razie troszkę tutaj popracować z naszą solą. Spróbujemy popracować sobie troszkę z owcami. Tak, żebyśmy też zabezpieczyli sobie ten zapas mięsa. Dobra, są pierwsze chleby, są jabłka, są warzywa, więc powoli może się to rozkręca. Natomiast czy to pozwoli nam zebrać aż tyle jedzenia, żebyśmy tutaj mieli ten zapas? Najważniejsze to jest do momentu pojawienia się jagód, tak mi się przynajmniej tutaj wydaje. I nie chcę was martwić, ale coraz bardziej spoglądam tutaj śmielej w to leśnictwo i podwaja wydajność wszystkich krzewów jagodowych. Jednak te krzewy jagodowe no tutaj pełnią bardzo ważną funkcję, bo taki marzec, kwiecień, gdzie te jagody są zbierane, to w zasadzie fajnie jakby ich było więcej, bo to też później reperuje ten zapas jedzenia na kolejne miesiące, więc zróbmy tak, jeżeli w tym odcinku nie padnie żaden komentarz związany z tym, gdzie ten punkt rozwoju mam przydzielić według Was, to w następnym odcinku pozwolę sobie na wrzucenie tego punktu do leśnictwa. Myślę, że to będzie chyba to, co jeszcze mogłoby tutaj pomóc Legnicy. No i tak naprawdę docelowo też w Świnoujściu. Ale tutaj to jeszcze jest czas. Tu mamy też mniej tej populacji, więc tego jedzenia troszkę jeszcze potrzeba mniej. Na ten moment już mamy 3 miesiące. Dobra, pojawiły się jakieś warzywa, pojawia się jakieś mięso, więc na razie sobie to mam nadzieję jakoś tutaj ogarną. W gospodarstwie mamy 5 rodzinek tutaj.
I w gospodarstwie, o coś tutaj też przywieźli. Też sobie dajmy ten priorytet na mucenie. Ale okej, tu już żyzność jest 68%. Tu sobie zamienimy teraz ugór, tu sobie dodamy pszenicę. Więc myślę, że gdzieś tutaj z tego pola plus to, ta pszenica jak się nam będzie pojawiać, to będzie już troszkę w przyszłym roku to lepiej zorganizowane. Dobra, jest w porządku. 3 miesiące dalej tego jedzenia. Ok, no to powiedzmy na razie mamy chwilowo sytuację opanowaną. Nawet się tak bardzo już nie martwię tym, no bo widać, że jednak te sady jabłonowe tutaj robią robotę, ale to nie znaczy, że problem nie powróci, dlatego zajmiemy się teraz ściągnięciem naszych, o już są pierwsze tutaj jagnięta na pastwisku i z czasem też sobie tutaj poszerzymy tą produkcję tej parceli, ale to, chociaż w zasadzie to nie wiem, czy tak zrobimy. Jakie tu w ogóle mamy opcje? Bo wydaje mi się, że chyba możemy zrobić albo kiełbasę, albo, no właśnie, jest kiełbasa, czyli sól i mięso, albo w ogóle samo mięso. Zasoby potrzebne do wytwarzania truchło. Ok, no to wydaje mi się, że gdzieś tutaj to będzie. Okej. 1500 zamożności. Ja się chyba parę odcinków temu zastanawiałem, na co tą zamożność możemy wydać. To wydaje mi się, że w trudnych czasach właśnie można ją spożytkować, wspomagając tutaj zapasy jedzenia. Tylko koniecznym jest to, no bo się teraz zastanawiam, chyba zrobimy sobie, zróbmy sobie te kiełbasy. No bo co? I nawet, o proszę bardzo, 4 się pojawiły. Musimy tylko pamiętać... Aha, tylko co? Oni przerabiają mięso. Oni przerabiają mięso na kiełbasy. Oni przerabiają mięso na kiełbasy, czyli w zasadzie to nawet nic by mi tutaj zbytnio nie pomogło, bo my potrzebujemy jeszcze dodatkowo produkcję mięsa z naszych owiec. No niestety, no takie są prawa natury i nic na to nie poradzimy, więc spróbujemy w takim razie, tak, tutaj już myślę, że wystarczy. Czyli brak handlu. Na ten moment sobie spróbujemy działać na zasadzie takiej, że mając tych 40 owiec, przerobimy sobie, jeszcze tylko mi pokażcie, jak wy daleko jesteście. Dobra, on idzie z tą owcą, więc jak tutaj już do nas dojdzie, jak on sobie tutaj dojdzie, chyba że ta owca już sama dojdzie, nawet jak przerobię to, jest 38. Dobra, myślę, że też nie ma co zwlekać, dlatego zróbmy sobie od razu tutaj drugą masarnię. Na szczęście mieliśmy 2 narzędzia i ta masarnia będzie skoncentrowana na produkcji mięsa, a tą zrobimy chatę rzeźnika na produkcję kiełbasy. I w tym momencie może tutaj też troszkę poprawimy po pierwsze różnorodność, a po drugie zwiększą się nieco te zapasy żywności. Cały czas mamy 2 miesiące, jest listopad. Zobaczymy, jak to się ułoży. Mam nadzieję, że delikatnie, chociaż delikatnie ta sytuacja z zapasami żywności się poprawia. I można powiedzieć taki jednorazowy wybryk, który spowodował śmierć głodową w niektórych rodzinach naszych wiosek. No ale spróbujemy to troszkę poprawić w tych następnych miesiącach, latach.
Zobaczymy, jak to będzie. No dopóki nie wypowiemy wojny żółtemu i nie odbijemy sobie tego, a raczej tego rejonu, tu będzie, tu mamy, patrzcie, ławice ryb, tu mamy dziką zwierzynę, no nie ma jagód, oj, to będzie trudny region, ale na szczęście są te ryby, więc rozwiniemy sobie tam właśnie połów tych ryb. Natomiast, no, trochę wyprzedzam fakty. Najpierw trzeba wygrać bitwę z żółtym sąsiadem, jeszcze z naszym sojusznikiem, a już niedługo pewnie wrogiem. Natomiast w tym momencie musimy ogarnąć i przywrócić do porządku zapasy naszego jedzenia. Jak będę miał ich na pół roku, to już będę zupełnie spokojny i o temacie jedzenia będę mógł zapomnieć. Natomiast tak, tutaj sobie... Aha, bo oni w tym momencie posadzili, tak. Dobra, czyli tutaj już mamy wszystko obsadzone. Tutaj mamy obsadzone, no i znowu ten jęczmień. No trudno już. Teraz ten jęczmień to jest chyba drugorzędna sprawa. Nie ma piwa, to przeżyją, ale bez jedzenia to nie ma nic. Ok, tutaj już sadzą dalej sobie tą pszenicę, więc w porządku. Jest troszkę ziarna, więc młyn też już tutaj zaczyna nam działać. I co? Nasz piec chlebowy też, mam nadzieję, już powoli tą produkcję chleba może zaczynać. Jest coś warzyw, jest coś jabłek. Dobra, to będzie czas, w którym możemy się zastanowić i wybudować też kolejny spichlerz. Kolejny spichlerz i kolejny skład. Chciałbym to, chciałbym to w tym miejscu sobie zrobić. Blisko po prostu tych naszych sadów tutaj, żeby też mieli jak to zwozić. Okej. Trochę tutaj miejsc na te stragany mamy. Myślę, że już obóz drwali z tego miejsca będziecie mogli rozebrać. To nam się już nie przyda. I miejsce na skład, tak się zastanawiam, tu jeszcze jest jedna rodzinka możliwa. Natomiast może na razie ten sobie... No chociaż wiecie co, na razie z tym składem się wstrzymam. Zobaczę jak to będzie w przyszłości. 8 sztuk jagnięta jest. No dobra, to także to jest w porządku, ale co myślicie, że to już wszystkie nasze zapasy? 2 miesiące, no cóż wam mogę powiedzieć? Skorzystajmy z tego, że mamy możliwość i sobie podniesiemy te parcele, które są związane właśnie z ogrodami warzywnymi i z tymi parcelami z jabłkami. Czy to tu jest drugi, tu jest jeszcze pierwszy, to też sobie zróbmy. I tu sobie, dobra, to może na razie sobie ogarną. Te większe po prostu, żeby więcej rodzin tam było. Może to też spowoduje to, że w szybszym tempie będą zbierać te warzywa i jabłka. Dobra, chleb się zaczyna pojawiać. No teraz przechodzimy na grudzień i na produkcję chleba, więc zaczynamy uzupełniać zapasy chlebem. Legnica też jest na 2 miesiące. Już się zaczyna regularna zima, więc wszystko to, co... Dobra. O, popatrzcie. Mogę w ogóle wybrać, czy owce, czy jagnięta. No to świetnie. Zróbmy sobie w takim razie owce i rezerwa niech będzie na poziomie 30 sztuk tych owiec. O, a już jest 29, czyli tak naprawdę tego mięsa... Ciekawe jak bardzo jest to opłacalne,
bo taka owca też trochę kosztuje. No co prawda mamy już rozmnażanie owiec, ale... A czy jagnięta jakieś? I patrzcie, mamy też 4 Oj, to w ogóle jest 20 owiec i 4 jagnięta. To zróbmy... Nie. To zróbmy tak, że sobie zróbmy na 20 owiec i na 5 jagnięt. Taki niech będzie limit. I takie stany chciałbym utrzymywać, jeśli chodzi o te zwierzątka. A resztę tutaj mogą zacząć produkować, tylko że w zasadzie... Aha. Ja muszę tak zrobić. Bo w sumie dałem brak handlu, ale odwołajmy te rodziny w razie czego, bo już mamy 1200 zamożności, więc też nie możemy zbytnio przegiąć. No i nic. I w tym momencie z 2 miesiące, czyli będzie styczeń, będzie luty, od marca zaczynają rosnąć nam jagody, no i zaczynamy już na 2 pola. Tu sobie jeszcze zróbmy tak. Tutaj dodajmy sobie ten jęczmień i tu sobie dodajmy ten jęczmień, a zobaczmy, czy udało nam się, bo w sumie tego nie popatrzyłem, czy udało nam się ogarnąć te pola pszenicy. Już mi się kończy jedzenie w Legnicy. No, powiem wam, nie ma tutaj lekko z nimi. Dobra, jest tu zasadzona 96 i tu jest 64. Dobra, no to jest nadzieja, że przyszły sezon tej pszenicy będzie znacznie więcej, aczkolwiek jest jeszcze dużo ziarna, więc co? Proszę mi tutaj w piecu 2 rodzinki. Albo no tak, do tego piekarnictwa już tutaj nie dojdziemy, bo potrzebowalibyśmy ciężki pług i piekarnictwo, więc rezygnujemy z chleba wytwarzanego tutaj z tej parceli. Natomiast no te krzewy jagodowe. No krzewy jagodowe chyba najbardziej mnie tutaj kuszą, żeby ich po prostu było więcej, dobudować nawet jedną chatę leśnika, chatę zbieracza na przyszły sezon i po prostu wyzbierać jeszcze więcej tych jagód niż to możliwe. Na ten moment powiedzmy w jakimś minimalnym stopniu mamy ogarnięty głód w naszych osadach, ale to nie koniec naszej walki i będziemy musieli się też skupić w kolejnych odcinkach na tym, żeby ten głód tutaj ogarnąć. Jeżeli się to skończy i z tych zapasów sobie namierzymy na kilka miesięcy do przodu, sprawdzimy sobie, jakie mamy jednostki, co jeszcze byśmy musieli poprawić i myślę, że ten termin, w którym wypowiemy wojnę żółtemu sąsiadowi, zbliża się wielkimi krokami, tak żebyśmy mieli zapasy żywności, zapasy jednostek i idziemy na wojnę 2 miastami, zaatakujemy, spróbujemy go odbić, zasiedlić 3. rejon. Taki jest plan na najbliższe odcinki. Tymczasem bardzo wam dziękuję za oglądanie mojej serii. Zostawiajcie łapeczki, jeżeli wam się podoba. Jeżeli chcecie o coś zapytać, czy coś doradzić, zostawiajcie komentarze. I bardzo mile widziane też są subskrypcje, tak żeby nie przegapić kolejnych odcinków, kolejnych serii. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Miłego dnia, miłego wieczoru, do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się, cześć!